W tym odcinku popłyniemy amfibią po lagunie, poszukamy diamentów na plaży i sprawdzimy, jak smakuje lodowiec. Na dalekiej północy nic nie wygląda jak to, co dotychczas widziałeś. W krainie żywiołów, gdzie natura wita nas ze swoim najdzikszym obliczem, odkryjmy niezwykłe piękno Islandii. Tu rzeczywistość przenika się z fantazją. Zapominamy o codzienności. Przed nami tysiące kilometrów do odkrycia. Ląd, który rozpalają wulkany i mrożą lodowce. Potężne wodospady nieustannie żłobią twarde skały. Ciepło ziemi można poczuć na własnej skórze. Dotknijmy wulkanu, przekroczmy koło podbiegunowe. Wyruszmy na wyprawę, gdzie droga będzie celem, a każdy postój magicznym przystankiem. Odkryjcie to piękno razem z nami. Islandia. Kraina żywiołów. Część 5. Wschód. Witajcie w naszej serii relacji z dwutygodniowej wyprawy campervanem po Islandii. Jesteśmy jeszcze na kampingu pod lodowcem Vatnajökull. Nasz Renault Master, który wypożyczyliśmy w firmie PK Campers, sprawuje się bez zarzutów. W każdym miejscu można poczuć się jak w domu, bo po prostu małym domem się przemieszczamy. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam południowy kraniec wyspy. Już wkrótce odwiedzimy największe atrakcje wschodniego wybrzeża Islandii. Sporą część tej odsłony wyprawy spędzimy nadal przy największym lodowcu Islandii, Vatnajökull. Lodowiec Vatnajökull zajmuje powierzchnię prawie 8000 km². Jest tak olbrzymi, że na jego obszarze występują górskie szczyty, wulkany, wyodrębnione mniejsze lodowce i schodzące ze wszystkich stron do poziomu gruntu jęzory lodowcowe. Te, topiąc się, mogą rzekami schodzić do oceanu, ale zanim to nastąpi, często tworzą jeziora lodowcowe, zwane też lagunami lodowcowymi. Radek, czy polecamy to miejsce? Zdecydowanie. No widzicie. Resztę dopowie lektor. Przed nami druga co do wielkości na Islandii laguna lodowcowa Fjallajökull. Utworzyła się przed lodowcem Breiðamerkurjökull, będącym wylotem lodowca Vatnajökull. Czoło lodowca jest tu szerokie i bardzo ładnie odsłonięte. Nienachalna liczba turystów sprawia, że można tu nawet usłyszeć lodowiec. Po wodzie laguny rozchodzą się dźwięki łamanego lodu, pękania czy ocierania się kawałków kry lodowej. Nie można sobie odmówić zatrzymania i podziwiania tej natury. Przenosimy się 10 km dalej do tej najsłynniejszej lodowcowej laguny – Jökulsárlón. To jezioro lodowcowe jest stosunkowo młode. Zaczęło tworzyć się dopiero w 1934 roku na skutek wycofywania lodowca Breiðamerkurjökull. Zasilana jest wciąż wodą lodowcową i nieustannie rośnie. Wyjątkowość laguny Jökulsárlón polega na tym, że cieli się do niej dość obficie jęzor lodowcowy Breiðamerkurjökull. Wpływają do niej mniejsze i większe fragmenty lodu. Mogą tu spędzić nawet 5 lat, by ostatecznie opuścić tę lagunę i spłynąć do otwartego oceanu. Przesmyk z zatoki do oceanu jest jednak wąski, a przepływ wody bardzo powolny. Do tego następują częste przypływy wody oceanicznej do słodkowodnej laguny. Aby jak najlepiej poznać to miejsce, warto wybrać się na jeden z rejsów. Już sam w sobie jest niezwykły. Wypływamy, a właściwie najpierw wyjeżdżamy w trasę amfibią, która przemierza część lądu od przystani, by płynnie zanurzyć się w wodach laguny. W ciągu ostatnich 50 lat powierzchnia tej zatoki zwiększyła się już 4-krotnie. Aktualnie ma powierzchnię 18 km², a głębokość prawie 300 metrów. Laguna była własnością prywatną do 2017 roku.
Wtedy to została wykupiona przez rząd Islandii za około 12 milionów euro. Następnie stała się rezerwatem przyrody i częścią Parku Narodowego Vatnajökull. Po powierzchni laguny swobodnie, majestatycznie pływają kawałki lodu. Niektóre tak wielkie, że właściwie to góry lodowe. Warto sobie uzmysłowić, że pod powierzchnią wody znajduje się nawet 7 razy więcej niż to, co widzimy nad wodą. Trudno uwierzyć, że jeszcze 90 lat temu nie było tutaj tej laguny. Całe jezioro powstało w wyniku tak szybkiego topnienia lodowców. Na niektórych kawałkach zaobserwować można charakterystyczne ciemne warstwy. To przekrój, jak tworzył się lodowiec. Naprzemiennie z warstw lodu i pyłu wulkanicznego. Po odłamaniu się i wpadnięciu do wody warstwy już nie są poziome. Tu także można zaobserwować słynne niebieskie kawałki lodu. To najstarsze części lodowca. Powstają w głębokich warstwach pod naciskiem tych wyżej położonych. Śnieg ulega powolnej krystalizacji. Powstałe kryształy lodu są pozbawione ziaren, pęcherzyków powietrza czy mikropęknięć. Proces ten trwać może nawet 200 lat. Podczas rejsu można z bliska przyjrzeć się tym kryształkom i nawet spróbować tych świeżo wyłowionych. Można powiedzieć, że są to owoce lodowca. Jak lód z lodowca? Proces topnienia lodowca, a jednocześnie powiększania się laguny trwa nieustająco. Jeśli ktoś pojawia się w tym miejscu ponownie, zobaczy już inną formę tego jeziora. Laguna lodowcowa Jökulsárlón to także świetne miejsce do obserwacji fok, które wpływają tu przez wąski przesmyk z otwartego oceanu. Mają tu ryb pod dostatkiem, bo łowienie przez człowieka jest zabronione. Mogą się też zrelaksować na lodowych krach lub na brzegu. Z uwagi na ilość turystów nic dziwnego, że w sezonie rzadko się na to decydują. Jak już mówiliśmy, kawałki lodowca po spędzeniu czasu w lagunie lodowcowej w końcu przepływają przesmykiem z jeziora na otwarty ocean. Tu jednak muszą zmierzyć się z kolejnym żywiołem, bo przed wypłynięciem na otwarte wody powstrzymują je prądy i fale oceaniczne. Wolność nie trwa więc długo, bo odłamki wyrzucane są na czarną plażę znajdującą się w sąsiedztwie laguny. To słynna diamentowa plaża, której nazwa powstała właśnie od idealnie kryształowych kawałków lodowca. Czarne wulkaniczne podłoże podkreśla piękno idealnych kawałków lodu, wyglądających niczym diamenty. Diamentowa plaża ulega nieustannej przemianie. Czasem diamentów jest bardzo dużo, czasem na plaży nie znajdziemy ich wcale. Zależy to też m.in. od pór roku. Praktyczną wskazówką dla odwiedzających to miejsce jest rada, by sprawdzić zarówno wschodnią, jak i zachodnią część diamentowej plaży, czyli leżącą po jednej czy po drugiej stronie przesmyku łączącego lagunę z oceanem. W zależności od warunków naturalnych, na którejś z tych plaż diamentów może być więcej. Takie piękne okazy diamentów udało nam się znaleźć na diamentowej plaży. Mój jest ładniejszy. O. Ale oba są jak trofea. Turyści z wielką uwagą podziwiają piękno tych diamentów. Choć tak naprawdę to jednak ostatni etap przemijania lodowca. Wystawione na słońce odłamki lodu w końcu są coraz mniejsze i znikają w czarnym, wulkanicznym piasku plaży. Niestety pogoda średnio łaskawie potraktowała nas podczas wizyty na lagunie lodowcowej i na diamentowej plaży, ale na Islandii na pogodę się nie narzeka. Trzeba tylko się na nią przygotować. Znów jesteśmy w podróży, a ta fiordami wschodnimi dostarcza nam pięknych widoków na wybrzeże i ocean. Droga też pokazuje, że pogoda jest tu ekspresowo zmienna. Z pięknej słonecznej aury zbliżamy się do kolejnego frontu pogodowego, by po chwili znaleźć się w całkowitej mgle.
Jest tak gęsta, że wydaje się, że zapada zmrok. Podczas dnia polarnego, kiedy nie ma nocy, to duże zachmurzenie może wprowadzić nas w dezorientację, że mamy wieczór po zachodzie słońca. Ostatecznie drogą docieramy do kolejnego kempingu Skipa Lejkur, na którym poranek wygląda już jak sielska, wiejska idylla. Kemping to może tu za dużo powiedziane, to po prostu kawałek pola u gospodarza na wsi. Nawet odrobina roślinności i soczystej zieleni działa na Islandii kojąco. Taka pogoda zdecydowanie działa mobilizująco, by wyruszyć na szlak. Celem wycieczki będzie znów duet wodospadów Hengifoss i Litlanesfoss. Przed nami 2-kilometrowa wycieczka pod górę. Przewyższenie to ponad 300 metrów. Wędrujemy cały czas wzdłuż kanionu Hengifossargljufur. W połowie wędrówki docieramy do pierwszego z dzisiejszych bohaterów. Wodospad Litlanesfoss. Ma 2 poziomy i w sumie 30 metrów wysokości. Otoczony jest masywnymi bazaltowymi kolumnami. Prezentują się niczym piękna rzeźba. W przypadku wodospadu Litlanesfoss lawa wypełniła koryto rzeki i powoli się schładzała, aż do utworzenia istniejących do dziś form. Najwyższe z kolumn są lekko zakrzywione na szczycie, co wskazuje na to, że lawa była wciąż w ruchu po rozpoczęciu się formowania. Bazaltowe kolumny przy wodospadzie Litlanesfoss należą do najwyższych na Islandii. Osiągają wysokość do 20 metrów. Kilometr dalej na tej samej rzece utworzył się większy brat wodospadu Litlanesfoss, czyli Hengifoss. Wysoki na niemal 128 metrów Hengifoss jest trzecim najwyższym islandzkim wodospadem. Jego nazwa oznacza dokładnie wiszący wodospad. Poza wysokością imponuje także tłem. To naprzemienne warstwy czerwonych i czarnych skał. Takie warstwy powstają podczas erupcji wulkanicznych, gdzie wyrzucana jest w powietrze zarówno lawa, jak i popioły. Mają one różny skład i kolor. Lawa przykrywa teren jako pierwsza, potem opadają popioły, tworząc odrębne warstwy skalne. Hengifoss wpada do wąwozu Hengifossargljufur. Przyroda ulega tu ciągłym przemianom. Możemy tego doświadczyć wręcz namacalnie. Nawet po stworzeniu ścieżek szlaku dla pieszych, natura i tak robi swoje. Wciąż odrywają się tu nowe fragmenty skalne ze szczytu wąwozu. Szlak jest przygotowany do ruchu turystycznego, ale dzika przyroda Islandii nie daje się całkowicie okiełznać. Z bazaltowymi, słynnymi islandzkimi kolumnami nie rozstajemy się. Będą one po raz kolejny znaczącym elementem następnego miejsca, które odwiedzimy. Przed nami turystyczny i geologiczny przebój wschodniej części Islandii. Przedzieramy się traktem przez Dolinę Lodowcową Jökuldalur. Przedzieramy się to odpowiednie określenie. Droga jest wąska, usypana z kamieni, a zamiast pobocza jest często strome urwisko. Jednak celowo wybraliśmy wschodnią część dojazdu, by zapewnić sobie lepsze widoki już na miejscu. Dojazd od zachodu jest łatwiejszy, zresztą zimą jest to jedyny dojazd. Po dotarciu na miejsce czeka nas jeszcze 3-kilometrowa wędrówka, ale po tych wszystkich trudach w końcu docieramy do wyjątkowego kanionu Studlagil. Wąska stróżka rzeki Jökulsådal snuje się tu pomiędzy potężnymi szczelkami bazaltowych kolumn. Kanion Studlagil ma około 500 metrów długości, a wysokość jego ścian sięga 30 metrów. O potędze tego tworu natury możemy przekonać się schodząc dopiero na samo dno wąwozu. Można to zrobić właśnie docierając do tego miejsca od wschodniej strony. Do niedawna kanion Studlagil był sekretem znanym tylko nielicznym, bo 15 lat temu w ogóle go nie było, a przynajmniej nie istniał w tej obecnej atrakcyjnej formie. Zanim w górnym biegu rzeki Jökulsådal powstała tama, lustro wody znajdowało się znacznie wyżej, zasłaniając bazaltowe formacje. Odkąd zostały odsłonięte za sprawą zmniejszonej ilości wody, teraz zmierza tu coraz więcej turystów.
Wygląd kanionu znacząco zmienia się w zależności od pogody, którą zafunduje nam w czasie odwiedzin Islandia. Skąpane w słońcu kolumny mogą połyskiwać, a woda jest wtedy turkusowa. Struga wody może też przybrać kawowy kolor, gdy zbiornik za tamą jest przepełniony. Przy pochmurnym niebie bazaltowe otoczenie staje się wręcz czarno-białe. Jak widać, przypadkowo napotkani turyści mogą tu dodać kolorytu. Nasza podróż po Islandii ma wiele barw. Pędzimy już naszym domem na kółkach, by odkryć kolejne. Bądźcie z nami także w następnej części naszej podróży. Kierunek północ. Ty, co on niesie ze sobą? Radek, wszystko dobrze? Łowię diamenty. Aha, łowisz diamenty, no tak. My to będziemy bogaci. Już wkrótce zawitamy do słynnego eurowizyjnego miasteczka. Pochylimy się nad wodospadem, do którego wskoczył pewien inżynier. Będziemy zatykać nosy wśród siarkowych źródeł, otwierać usta ze zdziwienia i przecierać oczy ze zdumienia nad kolejnymi islandzkimi żywiołami. Do zobaczenia! A tego kamera nie nagrała. Nagrała.